Cześć, chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli sobie o tym, czym jest koordynacja ruchowa i przedstawię Wam jedno ćwiczenie, które według mnie jest najlepsze, żeby właśnie doskonalić tą zdolność. Koordynacja ruchowa, tak w swoich słowach, jest to po prostu zdolność do połączenia kilku ruchów jednocześnie, tak abyśmy byli w stanie wykonać coś bardziej zaawansowanego. Czyli na przykład, jeśli krążę tylko ramieniem w przód, to nie jest zbytnio na koordynację ruchową, ale jeśli dodam na przykład drugie ramię, które nam krąży w przeciwną stronę, już tą koordynacją będzie. I ćwiczenia, które sobie dzisiaj pokażemy, ćwiczenie właściwie jedno, ale najpierw z wprowadzeniem, będą polegały na tym, że będziemy musieli skoordynować ręce, nogi i jednocześnie zaangażować nasz mózg do tego, żeby wykonać ćwiczenie zgodnie z pierwotnymi założeniami. Zapraszam. Pierwszym elementem, od którego sobie zaczniemy, będzie przedstawienie ruchów bazowych, do których będziemy dodawać poszczególne rzeczy. Na sam początek chciałbym, żebyśmy wykonali sobie taki układ. Będziemy skakać raz na prawą nogę, łapię równowagę, raz na lewą nogę. Raz na prawą nogę, raz na lewą nogę. Proszę to spróbować, zanim przejdziemy do kolejnego kroku. Jak poprzedni krok udało nam się przepracować, to do tych elementów, które już były, dodajemy sobie jeszcze jeden prosty, ale jednak nowy ruch. Mianowicie, mieliśmy prawą nogę, łapię równowagę. Lewa, łapię równowagę i z lewej staram się wylądować na dwie nóżki jednocześnie. Zaczynam jeszcze raz. Prawa, łapię równowagę. Lewa, łapię równowagę. Dwie naraz jednocześnie. Jak kończyny dolne mamy już opanowane, dodajemy sobie teraz górę naszego ciała. Do tego pakietu, który sobie przed chwilką pokazaliśmy, wprowadzamy pracę ramion. I jak to robimy? Oczywiście to, co sobie teraz powiemy, to jest bardzo umowna sprawa. Można to zupełnie inaczej przedstawić, ale moja propozycja na dziś wygląda następująco. Kiedy będziemy lądować na prawej nodze, będziemy wystawiać dwie łapki do tyłu. Kiedy na lewej, dwie łapki do tyłu, a kiedy będziemy lądować na dwie, będziemy podnosić ręce do góry. Pokażemy sobie teraz, jak to będzie wyglądać. Skaczę. Prawa nóżka, dwie łapki z przodu. Lewa nóżka, dwie łapki z tyłu. Dwie naraz podnoszę ręce ku górze. Jeszcze raz pokażemy. Mam prawą, dwie łapki z przodu, lewą, dwie łapki z tyłu, dwie naraz, dwie łapki do góry. Jeśli udało nam się te wszystkie kroki na razie do tej pory wykonać, próbujemy z tych trzech ruchów ułożyć sobie jakiś układ. Troszkę jak układ taneczny. Na początku proponowałbym jeszcze raz udoskonalić to, co pokazaliśmy w kroku poprzednim. Natomiast jeśli to już mamy opanowane, proponuję wyznaczyć sobie 5 składowych elementów, na które się te 3 bazowe składają i z nich postarać się ułożyć jakąś choreografię. Na przykład proponuję 5. Prawa, prawa, lewa, lewa, dwie naraz. Było 5 ruchów, które w zależności od miejsca i czasem, jakim dysponujemy, staramy się powtarzać w różnych konfiguracjach. Jeszcze jedną, żeby było wiadomo, o co chodzi, możemy na przykład kolejny układ sobie ułożyć. Dwie, lewa, prawa, lewa. Z 3 elementów zbudowaliśmy układ, który się składał z 5 w wymieszaniu, w różnym wariancie, tak żeby poza tą koordynacją ruchową, która była, doszło nam jeszcze troszkę pomyślunku, kiedy i gdzie, co mam wykonać. Kolejnym stopniem zaawansowania, jakim będzie wykorzystanie tego, o czym sobie przed chwilką mówiliśmy, będzie przejście na drabinkę koordynacyjną i dorzucenie czapeczek, bądź jak kto woli, grzybków. Każdy kolor grzybka będzie odpowiadał temu, co będę tutaj wykonywać, i wszystko będzie skorelowane z tym, co sobie pokazaliśmy w krokach poprzednich. Założenia moje na początku są takie. Kolor czerwony będzie odpowiadał prawej nodze, a więc przypominam, lądowanie na prawą nogę równało się dwie ręce z przodu. Kolor żółty będzie to lądowanie na lewej nodze, czyli pozycja lewa nóżka z przodu, dwie łapki z tyłu.
kolor zielony, odpowiednik 2 ręce, 2 łapki ku górze i pusty kwadracik, ten od którego zacznę, plus tam ten ostatni, jeszcze jakiś tam chyba w trakcie, który nam wyjdzie, polega na tym, że wskakuje w niego obunóż, ale ręce mam opuszczone. Oczywiście na początku można to zrobić w wariancie jeszcze bez tego, że nie zostawiam pustego kwadracika. Wtedy zachowuję się tak, że na każdy kolor grzybka, to co sobie przed chwilką powiedzieliśmy, to staram się wykonać. Więc zróbmy sobie takie jedno przejście drabinki. Na razie pomału, natomiast warto by było, jeśli to robimy sami albo z podopiecznymi, dać im chwilkę przed takim torem, żeby oni zebrali myśli, zastanowili się, co po drodze następuje i spróbowali to powtórzyć w miarę szybkim tempie. Jeśli oczywiście się nie uda, pierwszy raz na przejście, żeby pomyśleć, natomiast drugi raz już troszkę będziemy przyspieszać i to będzie nasz kolejny etap, który po prostu tutaj zastosujemy. Więc zaczynam. Nic, prawa, lewa, 2, prawa, 2, lewa, nic. Tor przeszedłem. Utrudnieniem będzie, mówię, przyspieszenie tego, co przed chwilką zrobiliśmy. Jak już to mamy opanowane i Państwo to przepracowali, możemy iść dalej. Kolejnym krokiem tego ćwiczenia będzie kompletne pomieszanie wszystkiego, co do tej pory było. To znaczy, jeśli już nasi podopieczni albo my sami znamy ten tor jak własną kieszeń, przeszliśmy go w jedną, w drugą stronę, warto jest troszkę zamieszać. Pozamieniać wszystko, co się da, parę elementów zostawić i dalej spróbować zrobić dokładnie to samo. Czyli na przykład sytuacja nam się teraz zmieniła na taką, w takim bardzo dużym przyspieszeniu. Lewa, prawa, obie, prawa, lewa, prawa, obie, lewa, prawa, nic. Skończyliśmy. Przedostatnim elementem, o który możemy sobie tutaj zahaczyć, który może nam urozmaicić nasz tor, będzie dodanie 2 grzybków różnych, które będą nam robić zupełnie co innego. Możemy sobie ustalić taki grzybek na przykład tutaj i na przykład tutaj. I teraz, co te grzybki robią? Mamy teraz sytuację, gdzie grzybek niebieski jest odpowiednikiem, nazwijmy to, bomby. O co chodzi? Chodzi o to, że tam, gdzie ten grzybek się znajduje, przy tym kwadraciku drabinki, uznajemy sobie, że jest to pole wyłączone z naszego przechodzenia go. Dlatego trzeba je przeskoczyć i jak ląduję na kwadraciku od razu za bombą, to staram się taką przyjąć pozycję, jaką ten grzybek od nas wymusza. To znaczy, powiedzmy to sobie, jak to wygląda w praktyce. Zaczynam jeszcze raz i teraz tak, mam kolor żółty, mam lewa, prawa, obie, prawa, nie mogę skoczyć dalej, bo mam bombę, więc dalej znowu będę lądował na prawej nodze. Jest prawa. Mam bombę, więc muszę ją przeskoczyć, ląduję dalej. Mam 2 łapki w górze. Mam lewą, prawą, nic, koniec. I jeśli okazałoby się, że do tej pory nie było ciężko, to proponuję już ostatni wariant na dziś, jaki sobie przedstawimy. To znaczy, to co było oczywiście zostaje z nami, ale teraz nie tyle jest ważny kolor grzybka, tak jak się zachowujemy, o tyle jego pozycja, czy on jest z prawej, czy z lewej strony. Więc teraz mam sytuację taką. Pierwszy jest grzybek żółty, natomiast znajduje się on po prawej mojej stronie. Więc nie traktuję go jakbym lądował na lewej nodze, tylko staram się to tak przetrawić w swoim umyśle, że on jest z prawej strony, więc zachowuje się tak, jak na grzybek z prawej strony. Wyjątkiem są kolory zielone, które zostają nam bez zmian, czyli za każdym razem lądujemy obunóż z 2 łapkami w górze. Więc teraz jak to będzie? Mam nadzieję, że się nie pomylę. Jest żółty, czyli normalnie powinienem lądować na lewej, ręce mieć z tyłu, natomiast, że jest on po prawej stronie, będę go traktował tak, jakby był grzybkiem czerwonym. Więc zaczynam. Hop. Teraz mam grzybek pomarańczowy, normalnie powinna być prawa noga, ale mam go z lewej strony, więc robię pozycję, jak on by był po prostu grzybkiem żółtym.
Zielony jest zwykłym, więc ląduje z łapkami w górze. I teraz w takim drobnym przyspieszeniu będzie wyglądać w ten sposób. Z prawej, z prawej, z prawej, obu nóż, z prawej, z lewej, hop, stop. Bardzo dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jest to pierwszy z serii, gdzie przedstawiamy sobie ćwiczenia niekoniecznie związane z pływaniem, chociaż można je oczywiście odnieść do tego sportu. Natomiast chciałbym, żebyśmy też troszkę częściej na tym kanale mówili sobie o takich ćwiczeniach ogólnorozwojowych, gdzie ich zastosowanie jest bardzo szerokie, pod każdy sport właściwie i pod każdą dziedzinę jego. Dlatego, jeśli się podobało, to proszę zostawić lajka, proszę zostawić subskrypcję i komentarz, że było fajnie albo nie było fajnie, a my słyszymy się już za tydzień. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.